Siemaneczko, moi drodzy, być może to będzie ostatni odcinek z tej gry. Zobaczymy. O, patrzcie, jak nasze dwie kochane przyjaciółki się tutaj prostują w ten sam sposób. Przed nami jest zadanie finałowe, zdaje się, ale nie jestem na 100% tego pewien. Nowy Wspaniały Świat. Pines został pojmany i przetransportowany na planetę więzienną Tartar, gdzie Rada zamierza go przesłuchać. Teraz wszystko w twoich rękach. Musisz przedostać się na teren więzienia i uratować Pinesa, zanim Rada zdąży wprowadzić w życie swój plan uszczuplenia populacji Arkadii. No i drodzy, zaczynamy. Nic tu po nas. Mamy, że tak powiem, praktycznie wszystkie zadania zrobione. Te, które oczywiście miałem w dzienniku, bo wszystkich no to zadania nie jestem w stanie tego sprawdzić. Czy zrobiliśmy wszystkie zadania, czy też nie. Czekajcie. Musimy się tutaj udać na... When I was stranded in Emerald Vale, I simulated a number of hypothetical scenarios in which Dobra, pierdół. Wiecie co, ja wezmę sobie ten kij do ciepa. Tego już nie potrzebuję, bo to już osiągnięcie mam. Więc sobie założymy tu jakąś inną broń. Karabin plazmowy właśnie może, o. Co można by to ewentualnie... tutaj sobie 27 poziom. O proszę, patrzcie. 1225. No i właśnie to jest to. To jest właśnie to. 23 poziom ta broń ma. Ta ma tylko 14. Więc sobie zaraz to porównamy. 695, tu mamy 395. No to różnica jest naprawdę kolosalna. Czego ja tego nie mogę zmienić? Dobra. Nie będę tego używał, ale to sobie zostawimy. 695 to jest to samo. Czekajcie, co tu by można jeszcze założyć? 1200 to jest to samo. To możemy sobie rozmontować. Broń białą też. Oczywiście, bo tego nie będziemy używać. To zostanie z nami. Ciężki karabin maszynowy 2, poziom 25. No to tego tutaj nie mam. Tu mam na 20 poziomie, to jest to samo. Pojemność 36, a bo to jest po modyfikacji. Dobra, gdzie my tu mamy się... O, proszę, dostępna nowa planeta. Tartar. Zamierzasz przeprowadzić atak na labirynt Tartara, który zdecyduje o losie kolonii Arkadii. Zapis dokonany po przekroczeniu tego punktu umożliwiają ukończenie jedynie głównego wątka na Tartarze. Zadania poboczne i zawartość do pobrania DLC, taka jak coś czai się na Gorgonie czy morderstwo na Erydanie, będą niedostępne z poziomu zapisów dokonanych od tego momentu. Dobra. Wiecie co, ja sobie zapiszę jeszcze grę. Zapiszemy sobie grę na nowym zapisie. No dobra, bo to jest to samo. A ten Hephaistos, Olimp, Tyfon, Erydyn. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Wiesz coś przydatnego na temat Tartara? Resident count is as follows: 3071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Understood. If you die or are incarcerated for life, I can generate a new ID for the next captain. I would prefer if you return, though. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed.
Ludzie, co wy macie z tym nielegalnym lądowaniem? I'm sorry, you people? Did you just cast a generalization on upstanding UDL employees? That's a fine of 200 bits. You're up to 5,708, not including the cost of your execution and the disposal of your remains, which will be assessed posthumously. Jak to? Po prostu mnie zabijesz bez aresztowania? Nie nic? Skoro masz mnie po prostu zabić, to po co ten mandat? Protocol is important, sir. The sentencing of one crime does not preclude the sentencing of another, technically speaking. Tartarus docking authority signing up. Hang on. Looks like you're gonna have company at the execution. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Co tam się, How kurde? can I be of assistance? Kto tam przyleciał? Dobra, wiecie co, zamknijmy May to. luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Dobra, pierdu. Czekajcie, czego mam tą broń założoną? Nie chcę tego shotguna. Co tu miałem wcześniej założony? Wyrzutnia plazmowa, ciężki karabin może sobie weźmiemy właśnie. A jeszcze sobie tutaj spróbuję coś zmodyfikować. Cokolwiek. Majsterkowicz, tutaj modyfikuj. No, gdzie ja włażę? Co chcę zrobić ten achievement i coś nie mogę tego zdobyć. Zmodyfikowałem już tyle broni, ale to dalej nie wpada nam. Nie wiem o co kaman. Dziwna sprawa. Dobra, pierdzieli się, nie chcę nam wpaść ten pucharek. Może to już zdobyłem, może nie. No nic, wchodzimy, moi drodzy, bierzemy dwóch towarzyszy. No Joka ma ten karabin, ten ciężki. Weźmy może, ja wiem. Eliksa. Tartarus. Broń plazmowa wykorzystuje silne pole energetyczne do przechwytywania z otoczenia teru i jego transformacji w przegrzaną plazmę, której można użyć do ataku. Tada, jesteśmy. O kurczę, jaka mała mapa. To może w sumie dobrze, to skończymy tu raz, dwa. Ja wiem. Myślałem, że jakaś tutaj większa mapa będzie, wiecie. A, oni są ze mną. Oni są ze mną. Czekajcie, to może sobie tutaj zamienię zamiast może snajperki. Chociaż czekajcie, snajperka to może mi się przyda, bo ja będę używał tutaj tych... A, jakie twardziele. O kurde. Wiecie co, ja sobie tutaj chyba zmienimy troszeczkę jedną rzecz, bo tutaj jest ustawiona średnia, tutaj mamy dystansowa. Tutaj to samo sobie zmienimy. I nie pasywność, tylko agresywność. Wiecie co, zawsze sobie będę mógł czytać grę. I sobie te pucharki już pozbierać już poza nagraniem. O kurde. 90 poziom otwierania.
up the bodies for the rest. Looks like we're doing this. O kurde, go sobie życia stracił. Nie wiem, czy sens to zbierać w ogóle już, jak to już jest praktycznie końcówka gry, albo może nawet końcówka. Jeżeli się okaże, że kasy, znaczy ten ekwipunek się nam zapełnił. Too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. They say nobody's ever broken out of the labyrinth. Didn't say nothing about breaking in, though. Lead the way, boss. I got your back. Cholera. Felix! Czy co, musimy używać tych zdolności towarzysza jeszcze, kurczę, 50 razy. O, mater, no, zapomniałem całkiem o tym. Tych zdolności towarzysza. Czekajcie, tam są przeciwnicy. A, to moi. Kurczę, pieczone. I to dobra, wczytamy grę, bo to bez sensu, żebym swoich atakował. Powiem wam, na szczęście, kurczę, zapisałem grę w tym miejscu. Zaraz przed atakowaniem. To jest najgorsze, że mamy tak słabą broń, że niestety jednym strzałem snajperki nie jestem w stanie pokonać przeciwnika. No, ewentualnie zamontować tutaj tłumik wygłuszający. Okej, to są moje, widzicie.
Ale łatwizna. Jeszcze mamy pomocników. O kurde, szyb, czyli coś nowego, w sensie nowa mapka. Oho, ho, ho, ho. O kurde, jaka ta broń jest słaba, ja pierdzielę. O, wypieczona. Nothing like a good tussle. Już nawet nie chcę mi się tego zbierać. Yeah, that's what you get. Nie wiem, czy mi to zalicza takie zabójstwo. No ale... Próbuję. Retro rakiety. Dobra, idziemy to kurde, śmigamy na górę, patrzcie tu. O kurde, bo mnie to zgniecie, jaki fuks. Oj, 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 oj. Technik z półki. Który też na hita nie poszedł. Może podejdziemy bliżej. All right, MSI. I'm not one for routing speeches, but the captain needs our help. So get in there. Ej, to przecież chyba moi są. Niepotrzebnie tutaj skasowałem, coś mi się wydaje. Bo tu była jakaś grupa gwiezdna. Szlak. Ja się najwyżej wycofam tutaj, jak oni tu podejdą. Czekajcie, bo ja jestem nie tu, gdzie trzeba. O, mater deo. All right, MSI. I'm not one for routing speeches, but the captain Tak, to są, oni są ze mną. get in there and fight. No ci nasi powinni być jakoś inaczej, kurde, ubrani. Człowiek tutaj w harmiderze walki to nie patrzy, czy to jest, kurde... Ewentualnie patrzy tylko, czy to jest Najoka, czy Felix. A tak poza tym to się nie patrzy, no przecież no... Grim to jest chyba mój przecież. Grim. Coś kojarzę to nazwisko. Nie wiadomo kogo strzelać. Zresztą teraz chyba strzeliłem w beczkę i dlatego zaczęli mnie atakować. Boże święty, jaka gra. Najpierw to się odsunąć z boku, nic nie robić. MSI. I'm not one for routing speeches, but the captain needs our help. So get in there and fight. Z boku będziemy stać patrzeć, bo nie wiadomo kogo kuźwa strzelać. Nawet beczek bym nie tykował.
Dowódca spółki to jest chyba rada. A, Grym jest mój. No, Felix kaput. O, ładnie. No i okazja nie żyje. Przeszukuję urwaną rękę i nogę, no ja pierdziu. Nie, czekajcie, bo ja tam kurczę nie mogę wejść. O, Mater Deo, nie przejdziemy tędy przecież. Aha, czekajcie, chyba tędy trzeba przejść. Here they come. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. Przewodniczący I Rockwell. see you brought the kid along. Babysitters may be expensive, but they're worth it, you know. Yeah, keep talking, pal. I'll just keep thinking of a place to bury your body. I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in him. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Przewodniczący Rockwell, jak mnie mam. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Proszę cię, Phineas prędzej by zginął, zakłamany padalec. Przekonamy się na własne oczy, kiedy go wydostanę. Zakończę rozmowę. I co? Ja sobie tak mogę tutaj bezkarnie chodzić?
wiecie co, przez całą grę, kurczę, nie udało mi się chyba znaleźć żadnej broni, która atakuje... Jak to się nazywało? Kurczę, nie pamiętam. Jackass is incoming! Tylko otwara na drzwi, to nie mnie zaatakował. Heads up, jackass! Kurde, to twarde dziadostwo, ja cię sunę. Dobra, Rockwella już nie ma. Kurczę, jeszcze wyżejśmy dotarli. Take him down! Everyone all right? Ja tylko kurde jak hiena cmentarna chodzę i zbieram wszystko kurde z ziemi. This is nice. Calm before the storm and all that. All right, boss. I'm ready. Let's do this. No to jazda, jazda. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. Words cannot express the extent of my disappointment. We had a plan. All you had to do was skip the Hope to Tartarus, as I asked. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. To koniec, Sofia, ustąp. I'm afraid I can't do that. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Przyszedłem po Pinesa, You wypuść make a go. nuanced and compelling argument. Here's my rebuttal. No. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Nie denerwuj mnie, Sofia. Nie wyjdzie ci to na zdrowie. Nic nie rozumiesz. Fines jest moim przyjacielem. Nie ruszę się stąd bez niego. Well, that's mostly correct. You're not leaving here at all. You were one of my finest agents once. I don't want to destroy you. Turn yourself in, and I may yet show clemency. What? Pokaż, co potrafisz, psychopatko. I had a feeling you'd say that. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically, or something. O matko i córko. Kryptowaluty lecą na łeb, na szyję. Czekajcie, czy ja tutaj mogę zablokowane?
Nie wiem, czy akurat nie chcę z tej broni korzystać. Strzelba. Pinto Kosmoklub. O kurde, bela. Cholera jasna, to co się zrobiło niebezpiecznie. Majoki już nie ma, kurde Feliksa nie ma. Shit. Ładnie tą cholerną broń. To nasze obrażenia, wam powiem, to takie średnie trochę. I co dobra, weźmy plazmę. Kurde pieczone. Teraz to przegram. Siedemset obrażeń.
To jednego sobie zostawimy właśnie. Bo wtedy się respi cała grupa chyba. Jak zostanie jeden, to wiadomo. A nie, reszta też się tutaj pojawiła, dobra, ale... Co, żebym się tu omordował, ja pierdziu. Why won't you just... Dychaj, szmato! Get me out of here! You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Wszystko w porządku, co oni ci zrobili. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. A, świetnie. Przepraszam, świetnie, a właśnie miałem otwierać szampana. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. Hold on, Doc. Are you telling me the Earth went dark 3 years ago, and the board's just been covering this up? They've been incredibly effective at concealing the truth. Right now, the only people in the colony who know are standing in this room. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Czeka nas mnóstwo pracy, lepiej bierzmy się do roboty. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Ktoś musi tą kolonią pokierować. Z osób kompetentnych zostałem tylko ja. You won't hear a word of disagreement from me. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Ale to chyba koniec. Czy jeszcze rzeczywiście będziemy tutaj coś robić? Bo wydaje mi się, że... The Outer The Worlds. OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority.
But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Bolstered by her status as savior of humanity, Lilia Hagen ushered Sublight Salvage to a new golden age. Her company grew bolder and more transparent over time, muddying the line between lawful and criminal for the entire colony. The Sublight family would thrive for years to come. Over the years, the ruins of Edgewater caused irreversible environmental damage to the landscape of Emerald Vale, owing largely to the presence of toxic compounds in the town's building materials. As for Edgewater's former workers, their remains provided a source of nourishment for the region's fauna, leading to an explosion in the sprat population. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. Ooh. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself,
Vicar Maximilian de Soto, was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you? The unplanned variable in the history of Halcyon. You brought an end to the chaos on Tartarus and proved yourself the most capable leader left in the colony. You administered the colony in your own image. With the old power of the board destroyed, a new government of Halcyon rose with you at its center. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulent years that were to follow and helped ensure the survival of the colony until the end of your days. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. O, mater dał, moi drodzy, kończymy kolejną serię. Ciekawe, czy byśmy jak inaczej postępowali w grze, to te zakończenie tutaj podsumowujące byłoby inne, czy takie same. Raczej obawiam się, że inne, no bo tutaj chyba nasze poczynania miały jakiś tam wpływ na przebieg i końcówkę gry. Gra całkiem przyzwoita, niedługa, nie krótka. Pierwsze wrażenia oczywiście bardzo pozytywne, później troszeczkę te emocje opadły, zresztą jak zawsze. Powiem wam, że troszeczkę za dużo było zbierania w tej grze, takich pierdół, co tylko wydłużało grę.
Tych map nie było za wiele, one nie były też tak jakoś bardzo różnorodne. To też mi się tak nie najlepiej, średnio podobało. Co jeszcze? Często loadingi, tych loadingów było dosyć dużo, te loadingi w ogóle były też dosyć długie. No to też taki minusik z tego dla tej gry. No ogólnie co mogę powiedzieć, że 8 mogę tej grze wystawić i mogę polecić każdemu. W momencie, kiedy producent ukończył pierwszą część gry, od razu zabrał się za 2. Druga część ma się pojawić niebawem. Nie wiem, czy będziemy nagrywać dodatki. Może nagram za jakiś czas. No zobaczymy. Jest naprawdę dużo gier do grania. Nie jestem w stanie wszystkiego tutaj ogarnąć. Wiecie, o co chodzi. Gier wychodzi dziennie kilka. Tych takich lepszych, no to wiadomo, zdecydowanie mniej, ale też nie chcę po prostu wszystkiego przegrać. Moi drodzy, dziękuję za łapki, dziękuję za suby. Kończymy kolejną serię. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich. Cześć!